Siemano, Siemandero, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku filmików o gitarach. Uważni widzowie kanału, czyli ci, którzy oglądają wszystkie odcinki, mogli już zauważyć, że używałem sobie takiego malutkiego boosterka przez jakiś czas, który nazywa się, no nieładnie się nazywa, tak się nazywa, a robi go firma Musontek. Musontek są to chińskie efekty, które, szanowni państwo, na pewno wyróżniają się designem i na pewno wyróżniają się tym, że obrazki, które sobie na nich za chwileczkę zobaczymy, no to fajne są po prostu, takie wesołe, mają takie jakieś wesołe poczucie humoru chłopcy i generalnie rzeczywiście wygląda to wesoło. Nie da się też ukryć, że wyglądają bardzo pro i też widać, że nie są na przykład robione, wiecie, z jakiejś takiej generycznej obudowy, bo tutaj są takie lekkie wyżłobienia i tego typu różne rzeczy. Na razie do tej pory używałem tego, on się przewijał przez kanał i jako taki zwykły, prosty, czyściuteńki, fajny boosterek robił mi naprawdę przyjemną robotę. Ale zobaczymy sobie jeszcze w dzisiejszym odcinku 4 inne z tych efektów. Przeniesiemy się teraz na stoliczek, bo opakowanie tych efektów również robi wrażenie. Obejrzymy sobie je na początek. Efekty firmy Musontek do Polski sprowadza firma Kera Audio, polski dystrybutor, więc nie musicie się martwić, że żadne, wiecie, gwarancje, jeśli cokolwiek by się z tymi efektami wydarzyło, no to będziecie mieli w pełni support polskiego dystrybutora, więc wiecie, no zawsze to jest jakiś plus. Mamy dzisiaj do czynienia z 5 efektami. Jeden jest to rzeczony już Sheet Power, Adjudicator, Remodel, ciężkie te nazwy są, Grrr, Monster i Furfur. Jak powiedziałem, nazwy są bardzo ciekawe. Co Wam również chciałem pokazać? No to chciałem Wam pokazać też, jak te efekty są po prostu zapakowane, bo no, nie da się ukryć, że to robi wrażenie. Otworzymy sobie na przykład takiego Remiaudel. Solidne takie fajne opakowanie. Kartonowe, ale porządne. W momencie, kiedy otwieramy, tutaj naszym oczom ukazuje się las w postaci takiego pudełeczka. W tym pudełeczku, szanowni państwo, mamy do czynienia z instrukcją, pełnym opisem. O, proszę bardzo, można przełączać na True Bypass i na buffer, to jest bardzo dobre. Czasami buffery są podobne. Pełny tutaj opisik. No i też, jak Wam powiedziałem, no te efekty wyciągamy i te efekty robią naprawdę konkretne no, wrażenie, tak? Więc firma Musontek się dość konkretnie postarała. Malutkie, ale z takimi fajnymi obrazkami. No popatrzcie sobie, jaki to jest taki elegancki kotek. Kotek tutaj widać, że jest zły i że jest jakimś tutaj czarodziejem. No słuchajcie, zaraz sobie posprawdzamy, co one generalnie robią i jak pracują, no ale w tym momencie otwórzmy na szybko wszystkie. Sprawdźmy sobie je wszystkie. Na przyspieszeniu z muzyczką. No to co? Podłączamy, sprawdzamy w ogóle, o co tutaj chodzi. Najbardziej mnie intryguje, co to jest. To jest dosyć ciekawe urządzenie, bez w ogóle żadnych gałeczek. Tu jest taka mała gałeczka na śrubokręt. Niektóre z nich mają poukrywane opcje w środku przełączania różnych, wiecie, tam O kurde, przełączania różnych
tam true bypassu. Niektóre z nich mają w środku przełączanie true bypassu. Tutaj jeden jest z capsimem. To jest w ogóle niezłe, patrzcie. Czyli to jest jakiś taki w ogóle jakby wzmacniaczek czy coś. No trzeba to wszystko rozkminić i zobaczyć, o co chodzi. To w ogóle jest jeszcze wyjście słuchawkowe chyba też. To też może być ciekawostka. No fuz. Może fuza sobie weźmiemy na pierwszy ogień. Może właśnie fuza. Sheet powerka na sam koniec, bo już go znacie. Jedziemy. No więc bierzemy się. Na pierwszy ogień pójdzie fuz. Już jak go odpaliłem, no wiem, że będzie brudno. Wszystkie nagrania efektów przesterowywujących, do których zaliczam również booster, są zrobione przez Labogę. Labogę nagłośnione z 2 mikrofonami SE i no jest to taki zestaw, że tutaj ja to słyszę, wy to słyszycie. Ja to słyszę bez mikrofonów, wy to słyszycie z mikrofonów, ale moim zdaniem jest dobrze. Tenże efekt z racji na to, że nazywa się furfur i jest śmiesznie opisany, bo gałeczka od gainu opisana jest jako fur, a gałeczka od volume'u jest opisana jako roof, postanowiłem, że nagram na gitarze firmy Roof. Właśnie. Jestem pół ton niżej w drop cis. Jeżeli chodzi o gałeczkologię, w tym momencie tutaj mamy tak. To jest przełączniczek, tak jakby equalizer jakby, w sensie, że tutaj sobie zmieniamy różnego rodzaju pasma. To jest gain, to jest volume, więc bardzo prosta sytuacja. Sprawdzam jeszcze tutaj w instrukcji, czy coś tutaj jest innego, ale chyba tutaj... jest jeszcze bias. 9 jest jeszcze bias i jest jeszcze body adjustment na boczku, więc potrzebuję mały tutaj śrubokręcik jeszcze, więc muszę go znaleźć. I rozpoczynamy teścik. To tak ma być. To nie jest nic popsute. Brudzior, fuzior z fuziorów. Spróbujmy pokręcić, zobaczyć, co się dzieje, jak tutaj, jak sobie tutaj podkręcimy tymi kurczę mikrośrubkami. Malutkie one są.
pewno ciekawy efekt, na pewno też dzięki temu, że użyłem tutaj tego małego screwdriverka i że tutaj pokręciłem sobie tymi dwoma bocznymi też potencjometrami, no mogliśmy go troszeczkę okiełznać, więc to nie jest tylko i wyłącznie taki, wiecie, brud i w ogóle bałagan i nachodzenie się, chociaż to jest moim zdaniem bardzo fajne. No ja lubię, jak takie są fuzy. Lubię, jak takie są fuzy, bo takie fuzy, co już wielokrotnie powtarzałem, inspirują. Sound jest bardzo, bardzo fajny. Jest i dużo można wykręcić, dużo można porobić. Bardzo fajny, ciekawy fuz. Jedziemy z następnym. Tematycznie sobie dzisiaj pojedziemy. Jak wiecie, Rafatu gra na mojej sygnaturze. Rafatu z zespołu Brooklyn. Zespół Brooklyn ma piosenkę Kot i jest kotek. Tenże kotek, szanowni państwo, to nie jest kołek. Jest to booster. Bardzo ciekawy booster, bo jest to booster o 3 zakresach, czyli mamy basy, midle i treble i każdy z tych pokrętełek dodaje w granicach tych 3 częstotliwości. Tutaj chyba producent nie pisze, jakie one są tak konkretnie. No po prostu low frequency, middle frequency i high frequencies. No ale dodaje plus 15 decybeli, więc taki całkiem spory booster. 15 decybeli to już jest konkretny boost. No i mówię, no można sobie to zrobić oczywiście dodając każdej z tych częstotliwości troszeczkę. Powiem wam, że to może robić większą robotę niż wymiana przetworników w gitarze. No właściwie jest to taki equalizer po prostu na wejściu. Dodatkowo, jeżeli sobie odkręcimy obudowę tego efektu, to jeżeli sobie ją odkręcimy, to mamy tutaj do czynienia z 2 switchami, których no ja nie będę tego rozkręcał, nie będę tego robił, ale możemy sobie przełączyć z trybu True Bypass na tryb buferka i możemy sobie dodatkowo jeszcze sterować samym tym, ile jest tego środka, znaczy w sensie w jakich parametrach ten środek jedzie. Jak gałki są na 0, no to wiadomo, że nic to specjalnie nie robi. Leciuteńko zmienia, ale możliwe, że jest w tej opcji bufera po prostu.
Fajne. Spoko. Słychać różnicę, chociaż trzeba rozkręcić raczej na maksa, żeby naprawdę weszło i tak dopóki nie przekroczymy tej magicznej granicy w 3:30, to tak jakby mało się dzieje tak bardzo, bardzo słyszalnego. No, ciekawa opcja. Ostatnio dużo jest o boosterach na kanale, zresztą zaraz będzie jeszcze jeden booster prostszy. Fajna opcja, że jest to tak właśnie, wiecie, no, pasmami, że po prostu można sobie to w ten sposób kombinować. Czyli mamy zarówno treble boosta, midle boosta, a ten bass boost, no to już tak jest, wiecie, dla bardzo, bardzo zuchwałych, ale dobrze to gada. Fajnie robi, fajne mięsko. Dobra, kolejny efekt, no to Sheet Power. Sheet Power jest już Wam znany, pojawiał się na kanale, już na nim sobie grałem. Bardzo mi się spodobał, bardzo ładnie mi dopalał Labogę. Nie będę ukrywał, że w tym momencie kofeinka od Sheetka i Sheet Power właśnie to jest takie coś, co u mnie jedno z drugim walczy o miejsce w pedalboardzie. Zastanawiam się teraz, jak to podłączyłem, to też mi się to bardzo spodobało, jak takie pierwsze wrażenie z powrotem, trzecie wrażenie z powrotem spróbowałem. W środku mamy ukrytą opcję tego, że sobie możemy przełączyć pomiędzy true bypassem i buferem, więc efekt również może być po prostu wykorzystywany jako bufer, jeżeli nie jest włączony. To jest fajne, czasami bufer jest bardzo przydatny, jak mamy długi kabel, jak mamy dużo efektów, to taki buferek robi nam robotę. Laboga w tym momencie gra nam tak, kolorystycznie dobrałem, żeby było tematycznie, schematycznie, to dobrałem takiego brązowatego Gibsona. Laboga sama z siebie gra tak. Jak też słyszycie, nie ma w tym momencie tego jakoś specjalnie za dużo. Przegnijmy troszkę pałkę. Dobry, konkretny booster. No mówię, zastanawiam się, czy on się nie powinien znaleźć jednak w moim pedalboardzie. Jedna gałka, nie ma o czym gadać. Jedziemy z następnym. Kolejny, nie pokazałem Wam go na samym początku, kolejny to Dream Castle, to jest Overdrive, który tutaj ma taką opcję, że mamy dwa rodzaje przesterku i jeszcze jest taka dodatkowa opcja, bardzo ciekawa, tak jakby, nie wiem, trochę mi to brzmi z samych nazw jako no taki jakby lekki kompresor, bo tutaj mamy trzy tryby, Attack, Sharp i Punch. No i to takie, kojarzy mi się to z kompresorem. Najpierw sobie to sprawdzimy w opcji tego, że skoro byliśmy w boostowaniu, to jestem na drugim kanale Labogi i po prostu sobie zboostujemy tą Labogę. Sama Laboga z siebie brzmi na tej gitarce, no właściwie to tam się nie kojarzy w żaden sposób z tym jednorożcem, ale już różowa była wykorzystana, a innej żadnej różowej nie mam. Na Hello Kitty powinienem tutaj grać, nie? No dobra, jako booster mi się ten Overdrive nie podoba, za dużo ma góry. Przełączam się na kanał czysty na Labodze i zobaczymy, co on robi sam
z siebie jako po prostu overdrive właśnie. No, ciekawie. W tą drugą opcję clippingu. Czyli chyba w tej opcji jest chyba ostrzej, nie? No, tutaj to żaden overdrive, tutaj to jest konkretny, fajny, mięsny distortion. Zobaczmy sobie, co robi ten psztyczek przełączniczek. Dobrze to łoi. Fajnie to gada, podoba mi się. No, nieźle to gra. Tutaj trochę się boję tą górkę odkręcić. Wow! No, różowiutko, a całkiem czarno. Nie, no metalowo. Tu w tym jest moc, więc niech was to nie zwiedzie w żaden sposób, ale to naprawdę łoi. W środku dodatkowo jeszcze mamy do czynienia z... Tu w środku jeszcze jest tak, że możemy sobie tą górkę, jak tam sobie pokręcimy w środeczku, to możemy sobie tą górkę troszeczkę zmienić. Też można się przełączyć na True Bypass i na buffer, co jest bardzo fajne. Pod 13 jeszcze jest też Vintage i Modern Overdrive, więc jeszcze jest więcej tych możliwości. A jeszcze dodatkowo można sobie też tym podświetleniem sterować. No, zadziwiająco fajne, bardzo fajne. Kolejne urządzenie z fioletowym smokiem jednookim. Jest to dosyć ciekawe generalnie urządzenie, bo to nie jest tak do końca efekt, to jest raczej taki D-box do gitary, raczej taki wiecie, buffer trochę też do gitary. No można tutaj sobie sterować sygnałami, to może się na przykład przydać do podłączania się liniowego dla basistów, mamy ground lifta, mamy wyjście słuchawkowe z symulacją kolumny. No nie sprawdzę tego dla was, nawet nie wiem, czy oni dodają taki jest potrzebny tutaj mini
mini XLR, ale ja nie widziałem tego w żadnym z tych pudełek, żeby to było dodane. Nie mam takiego złącza, no ale generalnie jest to tak, no zarówno jest to izolator, zarówno jest to taki mały właśnie D-Box, może być używany jako booster, bo w środku też ma zarówno gain, jak i master volume. Ustawiony jest tak z siebie sam na 0, więc no to jest taki taki rozbudowany, troszeczkę ciekawszy, fajniejszy D-Box. No nie bardzo mam to jak tak sprawdzić w takich opcjach, wiecie, no ja nie używam takich rzeczy jak D-Boxy tutaj za bardzo, no, albo używam po prostu wejść w interfejsie HZ, albo no, sygnałów mikrofonowych. Natomiast no, to jest taki rozbudowany, ciekawy D-Box. Możemy sobie tutaj wyjść, mówię, na te słuchaweczki, bo to jest 600 ohmów i możemy też tego użyć jako ostatni w sygnale po jakichś tam efektach, po prostu Cap Simulator albo na słuchawki. Interesujące, ciekawe, niespotykane urządzenie. Tutaj do Was już należy, że tak powiem, o badanie tego. Jeżeli ktoś z Was takiego czegoś używa, to bardzo bym poprosił o napisanie w komentarzu, jak mu się to sprawdza. No ja tak nie do końca mam jak to sprawdzić. I ostatnie urządzenie nazywa się, szanowni Państwo, Adjudicator, czyli po prostu dodawacz, tak jakby. Znowu, no raczej je sobie omówię, bo tutaj w moich warunkach tak na ten moment tak średnio jestem w stanie to sprawdzić, ale możliwe, że do tego wrócę, bo mam pewnego rodzaju pomysł, jakby to można było sobie wykorzystać. To znowu jest bufer. To znowu jest no, taka ciekawa opcja bufera, no bo jak widzicie, on tutaj sobie rozbija nam sygnał po prostu na dwa sygnały. Ja to najprawdopodobniej wypróbuję sobie razem z opcją przy TC Electronic, ale teraz też nie jestem w stanie tego zrobić, ale no do TC najprawdopodobniej się włączę, jeżeli chodzi o to. To jest taki bufer, który ma opcję dodatkowego fuza. Możemy włączyć fuza na drugim kanale i po prostu mieć dwa równoległe sygnały. Co prawda ten fuz nie jest włączany w żaden sposób tutaj, wiecie, żadnym guzikiem ani niczym takim. No po prostu możemy sobie tak jakby zmienić ten drugi sygnał i nie wiem, na przykład jeżeli wchodzimy w pluginy gitarowe, to możemy to zrobić w taki sposób, że te pluginy gitarowe nasycimy jakoś tam tym fuzikiem, który wcale nie musi nam przesterowywać, po prostu może zmienić ten sygnał i będziemy mieli nawet na tym samym wzmacniaczu używanym w pluginach gitarowych dwa różne brzmienia. Ja sobie wrócę do tego efektu, to raczej taka ciekawostka, jeżeli chodzi o to wszystko. Ten fuz tutaj również jest kontrolowalny, ale od środka małymi rzeczami, tam małymi pokrętełkami w środku i również możemy sobie w tym kontrolować, co jest bardzo ciekawe, symulację długości kabla. No bardzo interesująca sprawa. Dla mnie dwa najlepsze z tego wszystkiego to no zarówno właśnie Sheet Powerek, który już niejednokrotnie pokazał swoją klasę i bardzo mnie zaskoczył Dream Castle, czyli ten różowy, więc no mówię, ten Sheet Power bardzo fajna sprawa, bardzo mi się podoba to, jak ten czysty booster tutaj działa. Tutaj zostałem bardzo konkretnie zaskoczony tym, w jaki sposób tutaj dobre metalowe brzmienie można uzyskać. Takie 51-50 w kostce, takie było moje pierwsze skojarzenie, to naprawdę się fajnie lało pod ręką. Kolejna rzecz, no to oczywiście ten kotek, przez te opcje tego, że możemy sobie tutaj sterować tymi różnymi tymi różnymi częstotliwościami też robi robotę. Bardzo dobry, bardzo fajnie brudzący furfur fuzik, plus, jak mówię, no takie nowoczesne, może nie nowoczesne,
Plus takie podejście do różnych takich sytuacji, gdzie być może inni producenci tego nie robią, być może do czegoś się to może komuś przydać w sygnale. Widzę tutaj też potencjał dla basistów, jeżeli chodzi o te dwa efekty. No ciekawe rzeczy. Przypominam, to wszystko można sobie zakupić w Polsce w Kera Audio. Kera Audio jest dystrybutorem, więc pewnie to się też pojawi w różnych sklepach. Miejmy nadzieję, że ktoś z Was sobie to zakupi, sprawdzi i nie wiem, napisze komentarz, potwierdzi, jak mu się to widzi. Który z tych efektów przeznaczę na jakąś nagrodę w konkursie, ale to jeszcze na to przyjdzie czas. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie, bardzo Wam dziękuję za wszystko, co dla kanału robicie. Dziękuję Wam, że chce się Wam tutaj wpadać, że chce się Wam poświęcać czas. Najbardziej dziękuję wszystkim tym, którzy po prostu wspierają ten kanał lajkiem, subskrypcją, komentarzem, a jeszcze bardziej wszystkim tym, którzy płacą pieniądze, żeby ten kanał się mógł utrzymać na tak zwanej powierzchni chociażby. W tym momencie naprawdę bardzo, bardzo mi pomagacie. Jestem za to bardzo, bardzo wdzięczny. Patroni, czyli osoby, które są na liście, wszyscy, którzy wspierają poprzez guzik wesprzyj oraz osoby, które wspierają jednorazowo przez SUPI. Mamy jeszcze luty, update komputera. No i uwaga, jak mówiłem Wam gdzieś tam w ostatnim filmie, no niestety karty graficzne zwariowały ceny, zwariowały dostępności kart graficznych. Mówiłem już, że kupiłem kartę graficzną i wspominałem, że obawiam się, że sklep jest ściemniany. Moje obawy niestety okazały się prawdziwe. Sklep, w którym kupiłem na Allegro, został już zablokowany przez Allegro. Walczę w tym momencie o odzyskanie 6000 zł za kartę graficzną, bo rozmawiam w tym sklepie z botem i generalnie no wydaje mi się, że dojdzie do tego, że to Allegro mi wypłaci te pieniądze. Niestety będzie to trwało pewnie za 2 tygodnie i pewnie będzie to okupione tym, że będę musiał wypisywać, męczyć się. Dzisiaj chodzę wkurzony, nie będę ukrywał tym faktem, no bo 6000 to jest bardzo, bardzo dużo pieniędzy, a ja już ten komputer chcę złożyć, więc znalazłem na szczęście w innym sklepie, który już jest normalny, prawdziwy, drugą taką samą kartę graficzną, czyli 4080 Super. No i kupiłem tą kartę graficzną, tą drugą. Zostałem bez grosza, no bo czekam na ten zwrot, wiecie, no, tamten, więc no lipa taka wyniknęła, więc uważajcie na to, od kogo kupujecie różne rzeczy, to taki mój update. No jeżeli chcecie mi cały czas, wiecie, wspomóc mnie, bo tak do końca lutego powiedziałem, że będę Was o to prosił, jednorazowe wsparcie, które będzie przeznaczone właśnie na ten komputer. Ja już wszystkie części prawie, że mam, nie mam jeszcze obudowy, nie mam kilku dysków. No jak przyjdzie ta karta i to wszystko, co już zakupiłem, to zabieram stary komputer do takiej firmy Bansek w Łodzi na Kościuszki, stara punkowa firma, i tam będę wymieniał dyski ze starego do nowego, tego starego kompa, którego chcę tam postawić. Będę też no, upgrade'ował, chociaż okazało się, że nie da się w nim upgrade'ować karty graficznej. Tam jest 1070 na to złącze, które jest, nie ma lepszej karty w tym momencie, czyli na to PCIe, które tam jest w środku, więc on sobie zostanie, chociaż był plan, żeby też go troszeczkę jakby podnieść, nie ma to żadnego sensu, to nic nie da. Znaczy nie da się tego zrobić po prostu, więc no, ten nowy komp będzie naprawdę silny, mocny i konkretny. Opowiem Wam o nim, jak już będzie stał, już będzie działał. Miejmy nadzieję, że w połowie marca się już tutaj wszystko to pozmienia, a tam będzie zupełnie nowe, zupełnie inne stanowisko do nagrywania wzmacniaczy, bo wrócę sobie do tego, żeby chociaż raz w miesiącu Wam prezentować jakiś ciekawy wzmacniacz. Za mną stoją chociażby wzmacniacze, które no, 900 nigdy nie była, moja stara Mołcowa nigdy nie była, wiecie, no mam piece, które chcę dla Was poogrywać na wzmakach. Znaczy w sensie na kolumnach, na mikrofonach. Mówię, no dzisiaj jestem trochę wkurzony, ale jakoś to poszło. Miejmy nadzieję, że się uda. Trzymajcie kciuki i uważajcie na badziewiarskich sprzedawców. Dziękuję Wam bardzo za wszystko, co robicie dla kanału. Trzymajcie się. No i pamiętajcie o tych wszystkich rzeczach, które są w opisie odcinka. Elo. Kolejny graciejący, chyba prestiżowy samochód w mojej okolicy.
Widać, że długo nie używany. Po zimie nosi ślady jesiennego opadu liści. Wnętrze mówi: jestem luksusową limuzyną o sportowym charakterze. Mówi również: byłam u mechanika. No i niestety chyba nie jeździ.